śniadanie, nie wiem, pewno się koło 8 zaczynało. Nie wiem, może w okresie żniw czy tego to mogło być wcześniej, to już trudno mi powiedzieć. Rano w każdym razie, w zależności od pory roku, to słychać było taki dzwon. To właściwie to nie był dzwon, tylko to była jakaś łuska jakiegoś, nie wiem, części jakiejś zbrojnej i w to się waliło i to był początek dnia. Natomiast śniadanie, no śniadanie był duży stół, każdy miał swoje miejsce przy stole, przy tym każdy miał taką serwetkę z materiału z innym haftem. Ja miałam takie rybki, wiem, jeszcze mam do dnia dzisiejszego, takie rybki pływające w tym. I tam była serwetka do tego, tak, że to się na kolana chyba się wkładało. No i posiłki były no raczej proste. Były. Rano to był jakiś chleb, masło, dżemy przeważnie. O serach nie pamiętam. W każdym razie głównie miód, bo były ule. Miód, dżemy były. I to były, i do tego kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem, mleka samego jakoś, nie wiem, nie pamiętam, ale to było. I no i co tam, to były, z tym, że tak, że śniadanie zawsze podawała, już jak się przychodziło, to już było nakryte. I to podawała pokojówka. Stawiała na stole i potem podawała. W godzinach południowych, bo zdaje się, że o 12 była przerwa zawsze taka dla całego, dla wszystkich pracowników. I znowuż był ten dzwonek taki, nie dzwonek, tylko to taka, nie wiem, walenie w coś tam, to urządzenie, nie wiem jak to się nazywało, była piwnica na podwórzu, była taka piwnica, do której tam się, nie wiem, jakieś ziemniaki, coś tam i na tym stało takie drewniane coś i wisiało, to ja wiem, z tym młotkiem. Natomiast obiady była zawsze zupa, jakaś jarzynowa chyba, no i potem mięso było raczej rzadko. Z tego, co wiem, to pewno były święta, może jakieś niedziele, no pewno. No a tak to były raczej takie postne. Różne były, różne kasze, różnego, leguminy zawsze były. Zawsze były jakiś kisiel, jakieś kaszki takie krakowskie, nie krakowskie, coś tam takiego było. Także, a zupy zawsze były. Zupy były. I wtedy, jeżeli to drugie danie, to zawsze podawała pokojówka, z tym, że to tak zaczynało się zawsze od góry, to mama dostała, ojciec, tak od starszeństwa, od może, chyba że goście byli, to od gości się zaczynało i oni zawsze siedzieli na szczycie domu, na szczycie stołu, który był taki długi wzdłuż całej jadalni, a ta jadalnia to była w ten sposób, że był duży kredens i tam pamiętam, że były takie szufladki, dla których były dla nas jakieś tam cukierki, słodycze, może ciasteczka i każdy miał swoją taką szufladkę i tam sobie mógł gospodarować według uznania swojego. Mnie to raczej wydzielano. Mnie zawsze aha, i to jak ona podawała, to każdy sobie brał, no ale ja byłam, raczej mnie to, koło mnie zawsze siedziała taka pani, która się mną zajmowała. Za moich czasów to była pani Irena Mieczkowska
z którą jeszcze miałam po wojnie kontakt. Bardzo ją lubiłam, bardzo miła była i ona była całe lata z mną się zajmowała, bo bracia mieli zawsze jakieś tam inne panie. I ona mnie zawsze nakładała, tam kroiła, co trzeba było i w odpowiedniej proporcji. Z tym, że nie wolno było nic zostawiać. Od tego trzeba było zacząć. To, co zostawało się, to trzeba było zjeść. Dyskusji tam nie było żadnych, ale nie to, żeby się potem godzinami tam siedziało, ale trzeba było zjeść. Można było, jeżeli ktoś mniej lubił, no to tam automatycznie dostawała mniej. No i ten obiad teśmy tak zawsze te wszyscy, ale to dużo osób przysiadało, bo to cała ta młodzież i te nauczyciele, no i także, służba cała, bo tam była, w służbie to była no ta pokojówka, która, ona chyba nie nocowała tutaj, nie wiem. Chyba nie, chyba ona dochodziła chyba no, ze wsi, ale mieszkała zawsze gosposia, taka była Hela i taka jej jeszcze pomocnica, która piekła chleb. No i pewno, i ona się świńmi zajmowała, zdaje się, już nie zleca. I tam się w kuchni, to był taki pokoik mały przy kuchni. No ta Hela gotowała, ja bardzo, no zawsze lubiłam. Jednej rzeczy to nie lubiłam, to sobie do dnia dzisiejszego takiego mięsa gotowanego, bo to mi zawsze w zęby wchodziło i stwierdziłam, że to nie, jako dziecko już tego nie bardzo. To jest sztuka mięsa, to się nazywało. Jeszcze w socie chrzanowym, którego do dnia dzisiejszego chrzanu jakoś nie uznaję. A tak ja nigdy wszystko jadłam i wszystko lubiłam, ale tego chrzanu nie wiem, nie wiem dlaczego, ale już teraz na wszelki wypadek go nie próbuję. Może jakieś takie przyzwyczajenia albo nie wiem, przekory życiowej, ale to były obiady. Potem było coś, było podwieczorek, ale to było jakieś owoce, czy jakieś legumina, coś pieczonego nie było nic. No i wieczorem, szczególnie pamiętam wieczorne w czasie lata, bo było tak, zawsze było kwaśne mleko i to były takie dobre kwaśne mleko, którego już dzisiaj chyba nie ma, takie, że można było z ziemniakami, to tak się, jak się łyżką, to aż to się kroiło to mleko. Jak był okres kukurydzy, to całe półmiski tego wjeżdżało tego na stół. No i to wszyscy bardzo lubili. Nie, chyba jakiś wędlin to już nie. Nie, w ogóle o wędlinach to się przy świętach chyba tylko były. W niedzielę były jakieś mięso mogło być w niedzielę, ale tak to chyba nie było. I w lecie co jeszcze było, to były lody robione. To były bardzo dobre rzeczy, bo to była taka maszynka, co się mamy w oczach, taka obudowana, w to się wkładało w koło, okładało się lodem i w środku taka puszka była, gdzie tam było odpowiednio te lody. I to trzeba było kręcić taka korbka była i to trzeba było, nie wiem jak długo w tym lodzie tam się kręciło. No i te lody to była bardzo dobra rzecz, szczególnie dla dziecka. A z tą lodownią to jeszcze takie mam wspomnienie miłe, może mniej. Kiedyś wpadłam do tej lodowni. Nie wiem, bo ona była w ten sposób, że była wykopana w głębi i lód, ponieważ wtedy były mrozy takie dosyć duże, ze stawu przywoziło się wielkie bryły lodu i wrzucało się do tego dołu,
przykrywane były sieczką czy coś. Także ten lód przez całe lato nie topniał i on tam był i to się raz do tych lodów używało, a drugi do lodówki, która stała w jadalnym pokoju. I ta lodówka była w ten sposób, że to była szafka, która była tak jakby na dwie części podzielona. Jedna część to była, do której wkładało się lód, właśnie ten lód w kawałkach przynoszony z lodowni i na dole miała taki kranik i pod tym było zawsze coś tam podstawione. A do drugiej części wkładało się no to, co trzeba było, tam jakieś masło, mięso, nie wiem co. I codziennie się uzupełniało, bo ten lód się tutaj już topił. On to było przykryte czymś tam, znaczy jakimś wiekiem takim. I codziennie trzeba było uzupełnić, no bo się roztopił.